Lekki pojazd uderzeniowy Wirus-4, znany także jako Żmija, ma na celu wspieranie misji dalekiego rozpoznania. Został zaprojektowany przez firmę Koncept oraz Polski Holding Obronny. Jego załoga składa się z 3 osób: kierowcy, dowódcy i operatora uzbrojenia. Mimo swojej lekkiej konstrukcji oferuje ładowność do 900 kg, co pozwala na przewóz zapasów, uzbrojenia czy dronów. Wirus wyposażony jest w silnik wysokoprężny, generujący moc 180 koni mechanicznych. Umożliwia to osiągnięcie prędkości do 140 km na godzinę po asfalcie i ponad 100 km na godzinę po drodze utwardzonej. Zasięg wynosi 1200 km. Wysoka mobilność pojazdu idzie w parze z jego właściwościami terenowymi. Napęd na 4 koła, blokada mechanizmu różnicowego oraz 6-biegowa skrzynia manualna. Może być uzbrojony w m.in. karabiny maszynowe, a także wyrzutnie granatów dymnych. Obecnie Wojsko Polskie dysponuje 118 pojazdami tego typu. Lekki pojazd rozpoznawczy Legwan opiera się na południowo-koreańskiej konstrukcji Kia Light Tactical Vehicle. Napęd stanowi 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 3 litrów, generujący moc 225 koni mechanicznych. Współpracuje on z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów marki Hyundai. Dzięki temu ważący prawie 6 ton wóz może osiągnąć prędkość maksymalną 130 km na godzinę. Pojazd spełnia wymagania pierwszego poziomu ochrony balistycznej według normy STANAG, chroniąc przed podstawowymi zagrożeniami, takimi jak odłamki czy pociski małokalibrowe. Ochrona przeciwminowa i przeciw fugasom pozostaje jednak ograniczona ze względu na masę i klasę pojazdu. Uzbrojenie stanowi obrotnica, na której mogą być zamontowane karabiny maszynowe, automatyczny granatnik lub opcjonalnie wyrzutniki granatów dymnych. Na mocy umowy podpisanej w 2023 roku Wojsko Polskie ma otrzymać do 2030 roku około 400 Legwanów. Obecnie dysponujemy 17 wozami tego typu. Skorpion 3 to zmodyfikowana wersja pojazdu Honker, stworzona na podstawie doświadczeń żołnierzy pierwszych zmian polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Usprawnienia obejmują m.in. wzmocnioną podłogę zwiększającą odporność na miny. Zmniejszenie wysokości stelaża obniżyło powierzchnię opancerzenia i poprawiło stabilność pojazdu. Pancerz zapewnia ochronę przed pociskami karabinków małokalibrowych oraz odłamkami artyleryjskimi. Wóz wyposażono również w obrotnicę, umożliwiającą montaż karabinu maszynowego. Zainstalowano także nowocześniejszy model radiostacji zasilany z akumulatora, który zastąpił starszy model. Pomimo dobrej mobilności nie zdobył uznania wśród żołnierzy, dlatego stopniowo zastępuje się go nowocześniejszymi pojazdami, takimi jak Żmija. Dokładna ilość Skorpionów w Wojsku Polskim nie jest obecnie znana, jednak jeszcze w roku 2007 użytkowano 90 egzemplarzy. Humvee to amerykański, wielozadaniowy pojazd terenowy napędzany silnikiem wysokoprężnym. Napęd 4x4 oraz niezależne zawieszenie wszystkich kół zapewnia mu wysoką mobilność. Konstrukcja wozu jest wodoszczelna, a opcjonalnie może być wyposażony w system regulacji ciśnienia w oponach. Uzbrojenie stanowi karabin maszynowy, granatnik automatyczny lub wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych. W Polsce otrzymały nazwę Tumak i występują w różnych wersjach, zarówno jako nośniki uzbrojenia, jak i pojazdy wsparcia czy medyczne. Uczestniczyły w misjach zagranicznych, m.in. w Iraku i Afganistanie. Choć początkowo uważane były za zbyt słabo opancerzone, z czasem zostały dostosowane do specyficznych wymagań polskich jednostek. Wśród wozów patrolowych i rozpoznawczych Wojsko Polskie dysponuje 2 wersjami amerykańskich pojazdów, które pełnią funkcję nośników uzbrojenia. Pierwszą z nich jest Tumak 3, wyposażony w osłony strzelca pokładowego, choć dostępna jest także wersja bez tych osłon. Charakteryzuje się drzwiami z przetłoczeniami w kształcie litery X. Polska armia posiada 60 sztuk tego modelu. Drugą wersją jest Tumak 2, dostępny zarówno w wersji z osłonami strzelca, jak i bez nich. Posiada wzmocnione drzwi o płaskiej powierzchni zewnętrznej. Polska armia posiada 66 sztuk tego modelu. Cougar to amerykański pojazd opancerzony zaprojektowany z myślą o działaniach w rejonach szczególnie narażonych na zagrożenie minami. Zaliczany jest do kategorii wozów minoodpornych. Za jego konstrukcję odpowiada firma Force Protection Industries. Pojazd występuje w 2 wersjach.
z napędem na 4 koła oraz w wydłużonym wariancie 6-kołowym. Załogę stanowią 2 osoby, a na pokładzie może znaleźć się do 4 dodatkowych żołnierzy. Cougar wyróżnia się wysoką odpornością na eksplozję. Kadłub chroni przed wybuchem równoważnym 7 kg trotylu, a wybuch pod kołem może wynosić nawet 14 kg. Dodatkowe opancerzenie zapewnia ochronę przed ostrzałem z broni małokalibrowej. Pod maską pracuje silnik wysokoprężny o mocy 330 koni mechanicznych. Taka jednostka napędowa pozwala rozpędzić ponad 17-tonowy pojazd do prędkości przekraczającej 100 km na godzinę. Uzbrojenie umieszczono w otwartym stanowisku strzeleckim na dachu. Może ono obejmować różnego rodzaju karabiny maszynowe lub automatyczny granatnik o kalibrze 40 mm. W 2021 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę 300 używanych pojazdów tego typu z napędem 4x4. Do tej pory otrzymaliśmy 277 egzemplarzy. MRAP All-Terrain Vehicle to opancerzony pojazd zaprojektowany przez amerykańską firmę Oshkosh, który spełnia wymagania amerykańskiego programu Mine Resistant Ambush Protected, czyli zwiększonej odporności na wybuchy min. Całkowita waga maszyny to około 15 ton. Ma mocny silnik wysokoprężny o mocy 370 koni mechanicznych, co pozwala mu rozwijać prędkość maksymalną do 150 km na godzinę. Napęd na 4 koła i niezależne zawieszenie umożliwiają skuteczną jazdę w trudnym terenie. Kluczowym elementem samochodu jest jego wysoka odporność na zagrożenia. Opancerzenie chroni przed ostrzałem z broni strzeleckiej, odłamkami i ładunkami wybuchowymi. Pojazd może być wyposażony w karabiny maszynowe oraz granatniki 40 mm. Jeszcze do niedawna 45 wozów tego typu było wykorzystywanych wyłącznie przez wojska specjalne. W styczniu ubiegłego roku otrzymaliśmy jednak dostawę kolejnych 79 pojazdów, które trafiły na wyposażenie wojsk lądowych. Łączna ich liczba w Wojsku Polskim wzrosła zatem do 124 egzemplarzy. BRDM-2 to radziecki opancerzony samochód rozpoznawczo-patrolowy. Główną siłę ognia stanowi wielkokalibrowy karabin maszynowy oraz karabin maszynowy o kalibrze 7,62 mm. Pancerz zapewnia jedynie podstawową ochronę, głównie przed ogniem z broni strzeleckiej oraz odłamkami pochodzącymi z dalszej odległości. Sercem maszyny jest 8-cylindrowy silnik o mocy 140 koni mechanicznych. Przy masie bojowej wynoszącej 7 ton pozwala on osiągnąć maksymalną prędkość rzędu 100 km na godzinę. Pojazd ma również zdolność pokonywania przeszkód wodnych. W trybie pływania może poruszać się z prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. Zasięg operacyjny wynosi 750 km. W Wojsku Polskim występuje w wielu wersjach dostosowanych do danego zadania. Przed inwazją na Ukrainę posiadaliśmy na stanie około 230 takich wozów. Nieoficjalne informacje wskazują, że przekazaliśmy władzom Kijowa nawet 40 egzemplarzy w wersji niezmodernizowanej. Jednak według raportu Kancelarii Prezydenta RP opublikowanego w listopadzie ubiegłego roku było to 9 sztuk. BRM-1 to radziecki bojowy wóz rozpoznawczy, który trafił do służby na początku lat 70. Była to konstrukcja prawdopodobnie tymczasowa, opracowana do momentu wdrożenia docelowej wersji oznaczonej jako BRM-1K. Wóz został opracowany na bazie najnowszego wówczas bojowego wozu piechoty BMP-1. Zasadniczą różnicą była większa dwuosobowa wieża oraz bogate jak na tamte czasy wyposażenie specjalistyczne. Polskie siły zbrojne otrzymały 22 egzemplarze tego typu pod koniec lat 80., które oznaczono jako BWR-1D. Oprócz nich, na początku lat 90. pozyskano również 16 pojazdów w wersji BWR-1S. Były to czechosłowackie bojowe wozy rozpoznawcze, będące odpowiednikiem wersji radzieckiej, jednak znacznie tańsze, co wynikało z ograniczonego zakresu modyfikacji. Zarówno wersja D, jak i S przez długie lata nie były poddawane większym modernizacjom. Sytuacja ta zaczęła się jednak zmieniać. Do tej pory zmodernizowano 23 pojazdy, a w latach 2024 do 2026 planowane są kolejne prace modernizacyjne, które prawdopodobnie obejmą 15 sztuk. Modernizacje realizują Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania. Zakres wprowadzanych zmian jest bardzo szeroki. Stare systemy rozpoznawcze zostały zastąpione nowocześniejszymi rozwiązaniami, takimi jak cyfrowa łączność, radary nowej generacji,
głowica optoelektroniczna, pasywne przyrządy obserwacyjne, systemy wykrywania skażeń i min. Wprowadzono także nowy system samoosłony, maskowanie wielozakresowe, nowsze systemy nawigacyjne oraz fabrycznie nowe jednostki napędowe. Ulepszono również ergonomię i komfort pracy załogi. Co istotne, dzięki pływakom pojazdy zachowały zdolność pokonywania przeszkód wodnych. Artyleryjski wóz rozpoznawczy na podwoziu ośmiokołowego transportera opancerzonego Rosomak jest elementem kompanijnego modułu ogniowego RAK. Pojazd wyposażono w zestaw urządzeń łączności wewnętrznej Fonet i zintegrowany system zarządzania walką Topaz. Kluczowym elementem wozu są jednak urządzenia wchodzące w skład pokładowego i zewnętrznego zestawu obserwacyjno-rozpoznawczego. W skład zewnętrznego zestawu wchodzi m.in. artyleryjski przyrząd rozpoznawczy wyposażony w kamerę światła dziennego, kamerę termowizyjną oraz dalmierz laserowy. Z kolei pokładowy zestaw rozpoznawczy zawiera radar pola walki i głowicę optoelektroniczną, które zostaną umieszczone na zdalnie sterowanym 4-metrowym maszcie teleskopowym. We wrześniu 2022 roku Agencja Uzbrojenia zamówiła 30 artyleryjskich wozów rozpoznawczych. Każdy kompanijny moduł ogniowy ma otrzymać 2 takie pojazdy w latach 2024-2026. Do tej pory dostarczono 1 egzemplarz. Wielosensorowy system rozpoznania i dozorowania został zbudowany na bazie kołowego transportera opancerzonego Rosomak we współpracy z izraelską firmą Elbit Systems oraz wojskowymi zakładami łączności. Pojazd powstał jako odpowiedź na potrzeby wojska w ramach tzw. pakietu afgańskiego. Chodziło o stworzenie maszyny, która umożliwi prowadzenie rozpoznania zarówno naziemnego, jak i powietrznego, a także zapewni osłonę dla baz, stanowisk postoju oraz oddziałów operujących w terenie. Wśród podstawowych elementów wyposażenia wozu wyróżnia się m.in. stabilizowaną głowicę optoelektroniczną oraz radar pola walki. Rosomak posiada także kamerę termowizyjną, kamerę dzienną oraz dalmierz laserowy. Ponadto w jego skład wchodzą również przenośne głowice obserwacyjne, czujniki akustyczno-sejsmiczne czy system samoobrony OBRA-3, a nawet bezzałogowe statki powietrzne Fly-Eye. Obecnie w Wojsku Polskim znajdują się 2 pojazdy tego typu.